Używasz nitowania, skręcania lub spawania i zastanawiasz się, czy klejenie jest odpowiednią dla Ciebie technologią? A może po prostu interesuje Cię ta metoda łączenia materiałów? W tym filmie przyjrzymy się bliżej samemu klejeniu. Na początek przyjrzymy się zaletom klejenia. Główną z nich jest możliwość łączenia materiałów różniących się budową i właściwościami, np. stal z kompozytem, stal nierdzewna z tworzywem sztucznym czy guma z aluminium. W przypadku łączenia elementów metalowych, wybierając technikę klejenia, minimalizujemy zjawisko korozji, na które są nałożone połączenia mechaniczne. Połączenia wykonane techniką klejenia mają bardzo wysoką wytrzymałość porównywalną z innymi metodami takimi jak nitowanie, spawanie czy zgrzewanie. Klejenie to proces niskotemperaturowy, w którym nie zachodzą zmiany strukturalne łączonych materiałów. W łączach uzyskanych za pomocą kleju rozkład naprężeń jest jednolity, co wpływa na zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej połączenia. Umiejętnie wykonane za pomocą kleju łącza są estetyczne, jest brak przepaleń, przebarwień czy innych pozostałości po inwazyjnych metodach łączenia. Kleje nie wpływają znacznie na masę produktu końcowego, w przeciwieństwie do nitów czy śrub. Klej łączy i jednocześnie uszczelnia, dokładnie wypełnia szczeliny i nierówności w klejonym materiale. W przypadku skomplikowanych kształtów łączonych elementów zastosowanie kleju ułatwi pracę. Choć jako specjaliści od klejów chcielibyśmy mówić o nich w samych superlatywach, to musimy przyznać, że klejenie nie jest jednak technologią dla każdego. W pierwszej kolejności pamiętajmy o skomplikowanym demontażu łączonych elementów. Choć nie jest on niemożliwy, to w wielu przypadkach połączenia będą na tyle trwałe, że próba zerwania ich może zakończyć się uszkodzeniem materiału. Kleje posiadają również ograniczoną odporność temperaturową. W większości przypadków kleje maksymalnie wytrzymują 200 stopni Celsjusza. W niektórych przypadkach, np. silikony, jest to 300. Podczas klejenia konieczne jest zachowanie reżimu technologicznego i dużej precyzji przy łączeniu elementów. Kleje relatywnie szybko starzeją się. Tutaj kluczowe jest magazynowanie ich w warunkach określonych przez producenta. Czasami istnieje potrzeba posiadania wykwalifikowanych pracowników umiejących właściwie przeprowadzić proces klejenia. Będzie to ważne w połączeniach konstrukcyjnych, gdyż ich nieprawidłowe wykonanie mogłoby zagrażać życiu i zdrowiu innych osób. Niektóre rodzaje kleju wymagają długiego czasu utwardzania się, co wymaga na przykład posiadania pola odstawczego dla klejonych elementów. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, w jakiej temperaturze będzie pracować złącze, ponieważ wysoka temperatura może od początku eliminować klejenie. Dodatkowo ważne jest określenie, jakie siły będą na to połączenie oddziaływać. Jeżeli będą to siły odzierające, należy poważnie zastanowić się nad wyborem innej metody niż klejenie lub w inny sposób zaprojektować połączenie. W przypadku pewnych typów połączeń nie mamy wyboru metody, ponieważ jest ona z góry narzucona odpowiednimi normami. Jeżeli chcemy zastosować klejenie przy produkcji seryjnej, w większości klejów powinniśmy zweryfikować, czy jest możliwe utrzymanie stabilnej wilgotności i temperatury w miejscu klejenia. Bez tego proces nie będzie powtarzalny i część komponentów może się nieprawidłowo skleić. Podsumowując, chcemy podkreślić, że wybór techniki łączenia elementów zależy od wielu czynników i w każdym przypadku należy indywidualnie dobrać odpowiedni sposób łączenia. Jeżeli nie wiesz, jaki proces będzie odpowiedni dla Ciebie lub jaki klej dobrać, napisz do nas. Zadaj pytanie w komentarzu, a nasi eksperci chętnie odpowiedzą. Rozwinięcie dzisiejszego materiału znajdziesz na naszym blogu na stronie www.melkip.com, do którego link znajdzie się poniżej. Jeśli podobał Ci się nasz film, a wiedza w nim zawarta jest dla Ciebie przydatna, zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.